Siemano, taki temat, stacyjka z Mercedesa. Objaw jest taki, że na przykład przyjdziemy, odpalimy samochód odpali, popracuje jakąś chwilę i później nie da się odpalić. Nie ma w ogóle reakcji na przekręcenie kluczyka. Nic się nie dzieje. Odczekamy jakiś czas, znowu jest możliwość uruchomienia samochodu i tak w kółko. Nie wiem, czy ma to związek z zagrzaniem się w środku wnętrza, ale chyba raczej chodzi o czas, nie wiem w sumie. W tych stacyjkach zazwyczaj uszkadzały się takie połączenie. Tam jest taki wtyk zlutowany do płyty. Nie jest przewlekany, tylko jest właśnie lutowany, nalutowywany na płytę, na ścieżki od góry. Nie? No i to z czasem lubię puszczać te połączenia. Nie wiem, czy problemem jest akurat to połączenie. Nie wiem, czy ona nie była rozbierana. No już chyba była naprawiana. Więc problem może być gdzie indziej. Na razie nie będę zapinał tutaj żadnego sprzętu diagnostycznego, tylko sprawdzimy sobie na oko, że tak powiem. Nie? Na obu kluczach jest tak samo. Jest taki w Autelu taki test systemu uruchomienia pojazdu, gdzie tam każe włożyć kluczyk. No i na początku myślałem, że to będzie wina blokady, tam już jest emulator założony i że po prostu ten emulator już szwankuje, jak się zagrzeje czy coś. Ale jak robiłem test, to po prostu nie widzi w ogóle klucza. Nie jest problemem blokada, tylko nie widzi klucza. Tutaj to okienko też jest takie już dość brudne, trzeba je będzie też wyczyścić, ile się będzie dało. Dobra, nie gadam, rozkręcam i patrzymy, co w środku. Szykuję odpowiedni śrubokręt. Dobra, śrubki odkręcone, ale długie. No i teraz trzeba będzie sobie jeszcze te zaczepy dookoła odhaczyć. No tutaj mamy takie, widzę po dwa na stronę. Jeszcze tu z tej strony i już jest nasze. Nie, coś tu trzyma jakby jeszcze. Kurczę, nie chcę czegoś złamać, urwać. Co jest grane? Coś tu trzyma ewidentnie. Może pod tą naklejką jest śrubka? A, jest. Zapomniałem, że tu jeszcze jedna śrubka jest. Teraz mi się przypomniało. Czyli stacyjka nie była rozkręcana, bo byłoby to też zerwana ta naklejka, nie? Dobra, patrzymy co w środku. Czyli jest szansa, że to będzie ta usterka. Dobra, wyszło. Ale tu syfu dużo. Gdzie ta nasza, to nasze złącze? Kurczę, to chyba nie ten typ stacyjki. No. Tutaj jest na stałe. No to gorzej. Niedobrze. Może ten styk któryś tutaj, który odpowiada za wykrycie klucza. No, jakoś mi to chciało oddzielić. To jest na wcisk tutaj. No i wyjąłem tą płytkę. Tutaj są takie piny, które wciskane są w płytę. Tutaj mam takie zagięte, podważyłem i wyszło fajnie. Kurczę, ja tutaj widzę, nie po tej stronie, po tej. Tutaj bardzo duże zakurzenie jest, zabrudzenie. Tutaj te czujniki też. No, tutaj się to wszystko wyciera i trochę kurzu wpada, trochę się wyciera, więc zbiera się to. Tylko dlaczego na przykład po jakiejś chwili przyjdziemy i pierwszy raz odpalimy, silnik trochę popracuje, zgasimy i już później nie możemy odpalić. Może tu jakiegoś sygnału nie widzi przez to, a po jakimś czasie w końcu to światło się przebija przez ten kurz i no nie wiem, taka dziwna teoria, ale no trzeba zacząć od najprostszych rzeczy, nie? Wyczyścić bo ja tu nic za bardzo nie widzę. Idę to wydmuchać na dwór. No i dobra, przepędzelkowane, umyte jeszcze IPą, tutaj to też umyłem. Niczym tego nie psikam, nie smaruję, a już na pewno nie WD-40.
No nie smaruję niczym, bo później jest jeszcze gorzej, się ten kurz przykleja, jakieś brudy. Więc co? Złożę i zobaczymy. No. Ale to dziwne, że to tak po czasie coś... Sam już nie wiem, zgłupiałem. No chyba, że tutaj to nie łączę. Nie, to tak dość pewnie wskakuje, że tak powiem. To jest taki języczek, który wychodzi. O, pomiędzy ten transoptor szczelinowy. Nie ma języczka? Jest języczek. No dobra, no. Tak to składam. I dam znać, co to z tego wyszło. No i dobra, tutaj ją sobie tak podłączyłem. No nie przekręcę. Ups. Nie działa. A chyba, że teraz zaskoczyło. Nie działa. A drugi kluczyk? O, drugi kluczyk działa. Ej. Co tu jest kierunek włączony? Gdzie tu jest kierunkowskaz? Aha, tutaj. No i dobra. Ten działa. A ten drugi? Ten drugi nie działa. A otwiera? Nie. To nie z tego auta chyba jest. Ten działa. No nic, odpalę na tym. Niech pochodzi trochę, zgaszę i zobaczymy, czy to coś pomogło. No i pracuję sobie jakiś czas już i po takim czasie już by nie zadziałał ten kluczyk. Zobaczymy. Wyjąłem, wkładam. Słychać blokadę. W sensie, no, emulator blokady, tam jest taki głośniczek. O, czyli zadziała. A ten drugi kluczyk nawet grot nie pasuje, więc no ja go jeszcze sprawdzę, czy on jest sprawny, ale raczej na sztukę dołożone. A było pytanie, czy są dwa klucze i czy na obu kluczykach się tak samo dzieje, nie? No bo jak jest tylko jeden kluczyk, mogła to być też wina klucza, tak? I teraz dalej nie wiemy, czy to wina stacyjki, czy klucza. Jak na razie jest ok. Ostatnio jak tak próbowałem, to po takim czasie na odpalonym, no już to nie chciało działać. No dobra, testuję, patrzymy. No i co, taka to naprawa. Wszystko działa już od ponad miesiąca. Co do kluczyków, okazało się, że na warsztacie zostały pomylone i zostały szczepione nie te kluczyki, co trzeba. Odnalazł się tamten właściwy i na dwóch kluczykach odpala, także wszystko tak jak mówił właściciel. No i co, taka dziwna usterka, można by powiedzieć. Trzeba było po pierwszym uruchomieniu samochodu i zgaszeniu trzeba było po prostu odczekać jakiś czas, żeby ponownie można było uruchomić samochód, nie? Prawdopodobnie ten transoptor szczelinowy któryś widział jakby obecność klucza cały czas, nawet po wyjęciu. No i nie wiem, coś tam no zakłócało jakoś, w jakiś sposób zakłócało pracę tej stacyjki. Dokładnie nie wiem w jaki sposób, ale zakłócało. Dobra, to co? Tyle. Na razie, do zaś.